Masz dość samodzielnego pisania postów na firmowego bloga? W tym filmie zobaczysz, jak zbudować cały zespół redakcyjny AI, który przejmie od Ciebie też żmudną pracę. Po zoptymalizowaniu tworzenia treści na bloga będziesz mógł zaaplikować tą wiedzę także do innych obszarów, które zwykle wymagają specjalisty bądź całego zespołu, takich jak analiza danych, obsługa klienta i wiele innych. Poza tym również się dowiesz, czym różnią się GPTs od Assistance API, kiedy powinieneś stosować oba z tych rozwiązań, jak stworzyć swojego asystenta AI do użycia poza platformą, no i najważniejsze, jak stworzyć swój zespół redakcyjny, który zajmie się tworzeniem Twojego jakościowego bloga. Zaczynamy! OpenAI 6 listopada zeszłego roku podczas Dev Day ogłosiła wdrożenie GPTs i Assistance AI. GPTs to świetne rozwiązanie, które pozwala spersonalizować czata GPT i wzbogacić go o specyficzną wiedzę dla danej firmy czy dla danego użytkownika. Dzięki temu możemy spersonalizować swojego czata GPT tak, aby robił dokładnie to, co chcemy, żeby podążał za instrukcjami, żeby podążał za jakimś procesem. Do tej pory to było dostępne niemal wyłącznie dla programistów i dla ludzi, którzy znali się naprawdę dobrze na no-codzie. GPT-som możemy również dać dostęp do naszego oprogramowania. Warunkiem jest tutaj, że to oprogramowanie ma swoje API, czyli możemy połączyć te dwa programy, tak żeby ze sobą rozmawiały. To wszystko jest wspaniałe, ale ma jedno bardzo poważne ograniczenie. Działa tylko i wyłącznie na stronie chat.openai.com. No i możemy korzystać tylko i wyłącznie z jednego asystenta naraz. To jednak jeśli chcemy zatrudnić asystenta AI do pisania naszego własnego bloga, ale nie do przeklejania tych wiadomości w jedną i w drugą, tylko do tego, żeby faktycznie samo to się pisało. Z GPT-sami to jest niemożliwe. Również co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy połączyć czata GPT z narzędziami już wykorzystywanymi w firmie? Przecież nie żyjemy w próżni i nikt nie prowadził do tej pory firmy na kartce. Mamy systemy, mamy programy i chcielibyśmy wykorzystać moc AI w tych programach bądź w połączeniu z nimi. Jak to zrobić? W tym filmie zbudujemy kilku asystentów AI, którzy krok po kroku przygotują dla Ciebie posta, napiszą go, zoptymalizują, przygotują ilustrację, a na końcu umieścimy tego posta bezpośrednio na WordPressie. Zacznijmy od tego, czym jest Assistance API, czym jest Custom GPTs i jak działają, jakie są różnice i kiedy korzystać z którego rozwiązania. Jeżeli chodzi o środowisko uruchomieniowe, Assistance API może być zintegrowane z każdym środowiskiem zewnętrznym poprzez API, czyli możemy tych asystentów podłączyć czy to pod Make'a, czy to pod inne rozwiązanie programistyczne, tak aby z asystenta AI korzystać poza platformą OpenAI. Jeżeli chodzi o Custom GPT, są one tworzone na platformie chat.openai.com i mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie po zalogowaniu do systemu. Co więcej, użytkownik musi mieć konto ChatGPT Plus, żeby z nich korzystać. Proces tworzenia jest również inny. Assistance API wykorzystuje programowalne tworzenie asystentów i interakcje z nimi. Można również wykorzystać no-code, żeby tworzyć asystentów. Można też ich stworzyć ręcznie na stronie playground.openai.com, co my dzisiaj zrobimy. GPTsy tworzy się językiem naturalnym na platformie chat.openai.com. Tutaj w tym filmie przeszliśmy przez ten proces, jeżeli chciałbyś sobie przypomnieć. Modele, które są wykorzystywane, są podobne. Jeżeli chodzi o Assistance API, dostępne są modele GPT-4 Turbo, jak i GPT-3,5 Turbo, co jest istotne, bo nie zawsze musimy ponosić te wyższe koszta związane z GPT-4. Jeżeli chodzi o GPTs, tam jest wykorzystywany GPT-4 Turbo. Ile to kosztuje? Assistance API jest rozliczane zgodnie z użyciem, to znaczy są liczone słowa, które wysyłamy do API i które odbieramy z API i tylko za to płacimy. Natomiast jeżeli chodzi o GPTsy, tutaj płacimy płaską stawkę $20 miesięcznie plus VAT i możemy korzystać dowolnie w ramach limitu. W tym momencie jest to 40 wiadomości na 4 godziny. Nie ma czegoś takiego jak interfejs użytkownika w przypadku Assistance API. To my musimy go zapewnić, ale ten interfejs nie zawsze jest potrzebny. Custom GPTs korzystają z interfejsu ChatGPT. Narzędzia, jakie są dostępne, są większe w przypadku GPTs. Mamy tam do dyspozycji Code Interpretera, możemy dodać bazę wiedzy, możemy korzystać z Custom Actions, czyli do połączenia z innymi systemami, które posiadamy
poprzez API GPT-sy mogą również korzystać z browsing, czyli dostępu do internetu oraz z DALL-E do generowania obrazu. Narzędzia Assistance API są nieco bardziej ubogie. Mamy tutaj Code Interpreter, bazę wiedzy i Function Calling, to jest odpowiednikiem Custom Actions. Różnica jest taka, że GPT sam wykona akcję, czyli na przykład pobierze dane z WordPressa do swojego działania i wykorzysta je w dalszym działaniu, natomiast w przypadku Assistance API mamy coś takiego, co się nazywa Function Calling, czyli GPT nam zwróci prośbę o wykonanie danej akcji gdzieś poza samym czatem i my musimy po prostu dostarczyć te dane. To jest w miarę podobne, tylko musimy po prostu zakodować odpowiedź na tą funkcję. Teraz najważniejsze. Kiedy korzystać z Assistance API, a kiedy korzystać z Custom GPTs? A więc przede wszystkim z Assistance API korzystajmy wtedy, kiedy chcemy wykorzystać moc sztucznej inteligencji poza platformą chat.openai.com. Czyli chcemy albo zintegrować nasze narzędzia ze sztuczną inteligencją i wykorzystać dalej wyniki gdzieś w procesie, albo chcemy zaserwować sztuczną inteligencję na przykład użytkownikom na naszej stronie internetowej. Użytkownik nie musi się logować do czata GPT, żeby skorzystać z naszego produktu, tylko może z niego skorzystać bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Natomiast jeżeli zalogowanie się do czata GPT i manualne wprowadzenie danych przez interfejs czata GPT nie jest problemem, to wtedy możemy skorzystać z Custom GPTs. Czyli zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego rozwiązania możemy dodać bazę wiedzy o naszej firmie, o naszym produkcie, jakąkolwiek chcemy i ją wykorzystać w dalszych działaniach. Natomiast są różnice zasadnicze, jeżeli chodzi o to, gdzie ten asystent będzie dostępny i jak będzie można z niego korzystać. Warto też pamiętać o tym, że rozwiązanie Assistance API jest takim rozwiązaniem korporacyjnym, na które OpenAI kładzie duży nacisk. Oni na tym zarabiają głównie pieniądze na wykorzystaniu API. Nie jest to może strasznie drogie, ale przy dużym wykorzystaniu, jeżeli z tego korzystają tysiące, dziesiątki tysięcy użytkowników, to faktycznie koszty rosną lawinowo. No i teraz, zanim przejdziemy ostatecznie do tworzenia naszych asystentów tworzących bloga firmowego, poruszmy kwestię, czy taki blog jest OK z punktu widzenia SEO. Po odpowiedź na to pytanie zwróćmy się bezpośrednio do Google. Na stronie developersgoogle.com Google samo daje wskazówki co do tego, jak powinniśmy wykorzystywać generowane treści przez AI. No i tutaj Google nam mówi, że systemy rankingowe Google mają nagradzać oryginalne treści wysokiej jakości, które dają użytkownikowi wartość. Wskazują tutaj na standard EEAT, z angielskiego Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness, czyli wiedza, doświadczenie, rzetelność i wiarygodność. Bez względu na to, jak treści są tworzone, ich głównym celem nie powinno być manipulowanie rankingiem Google, tylko dostarczenie czytelnikowi wartości. Tak więc korzystajmy z AI do generowania tych artykułów, ale pamiętajmy, że na końcu musi być sprawdzenie przez człowieka, żeby na przykład nie doszło do takich głupot, jakie znajdziemy czasem w internecie. Na jednej ze stron, które przeszukiwałem, jest piękny, wygenerowany opis pewnej rośliny i na końcu możemy zobaczyć Regenerate Response. To znaczy, że autor tego wpisu po prostu przekleił z czata GPT bezpośrednio treść, nie ingerując w nią w ogóle. W poprzednich wersjach czata GPT to się kopiowało razem z odpowiedzią. Teraz to już się nie robi, no ale widać, że nikt nie zastanowił się nad tym dwa razy. Również możemy zobaczyć, że dziennikarze z Gazety Poznańskiej również przy generowaniu tego artykułu, czy też przepisywaniu korzystali z czata GPT i nie pokusili się o to, żeby usunąć Regenerate Response. Tego nie róbmy. Zbudujmy bloga, który będzie automatycznie pisał wpisy, ale na końcu zawsze sprawdźmy, co AI napisało i dopiero kliknijmy opublikuj. Pamiętajmy, że to rozwiązanie ma nam pomóc w pisaniu, a nie w 100% odrobić za nas pracę. Miejmy czytelnika w głowie, jak piszemy te artykuły i wtedy wszystko będzie dobrze i zostanie to docenione przez wyszukiwarkę Google i inne, tak jak Bing.
No dobrze, przejdźmy do tworzenia naszego zespołu redakcyjnego. Zakładam, że znasz już podstawy make.com i jak dostać klucz OpenAI. Jeżeli nie, tutaj jest link do filmu, proszę zapoznać się z nim najpierw, a potem wróć tutaj do tego filmu. Jak zwykle gotowy scenariusz jest do pobrania na stronie internetowej, link znajduje się w opisie tego filmu. Zacznijmy od tego, kto nam będzie potrzebny w procesie tworzenia blog posta. Najpierw będziemy mieli asystenta, który będzie tworzył konspekt naszego wpisu na bloga. Potem zajmie się nim pierwszy copywriter, który stworzy zręby naszego artykułu. Następnie potrzebny nam jest edytor, który da wskazówki copywriterowi, co należy poprawić w danym wpisie. Kolejnym asystentem jest ekspert od SEO, który wygeneruje nam, na jakich słowach kluczowych powinien skupić się artykuł o danej tematyce. Następnie kolejny copywriter napisze poprawioną wersję blog posta. Mamy jeszcze parę technicznych elementów, które są potrzebne, żeby zminimalizować nasz wkład w pisanie blog posta. Czyli będzie asystent AI, który podsumuje nam artykuł, żeby stworzyć jego zajawkę. Następnie chcielibyśmy, żeby inny asystent sprawdził, jakie już opublikowaliśmy artykuły i dodał wewnętrzne linki do nowego artykułu. Potem zakodujemy nasz post w HTML, tak żeby były sformatowane nagłówki, żeby były sformatowane listy i żebyśmy nie musieli tego robić ręcznie. Potem fotograf zaproponuje dobrą ilustrację do danego artykułu, DALL-E nam wygeneruje tą ilustrację. Przydałoby się, żeby ta ilustracja była również opisana tekstem alternatywnym dla osób, które niedowidzą. Inny asystent nazwie nam pliki, żebyśmy mieli w nich porządek. Taki zespół redakcyjny powinien pozwolić nam na napisanie dosyć dobrego artykułu, który powinien znaleźć się dosyć wysoko w Google. Teraz przejdźmy po kolei do tworzenia tych asystentów. Wchodzimy na stronę playground.openai.com, logujemy się i po lewej stronie wchodzimy w Assistants. Tutaj będą wylistowani wszyscy asystenci, których kiedykolwiek stworzyliśmy. Klikamy na Create i po prawej stronie możemy stworzyć nowego asystenta. Wpisujemy jego nazwę, praktycznie AI Outliner to będzie asystent, którego jedynym zadaniem i celem w jego robotycznym życiu jest pisanie konspektów blog postów. Następnie piszemy instrukcję. Ja te instrukcje miałem już przygotowane wcześniej. Jesteś profesjonalnym copywriterem piszącym artykuły na bloga praktycznie o AI dotyczącego praktycznego wdrożenia AI w firmie itd., itd. Te opisy są dostępne pod linkiem z materiałami w opisie tego filmu. Nie będziemy tutaj zabierać więcej czasu. Następnie wybieramy model, który powinien obsługiwać danego asystenta. Jeżeli chcemy korzystać z modułu wiedzy, modułu bazy wiedzy, musi być to GPT-4. Jeżeli baza wiedzy sama w sobie nie będzie nam potrzebna albo nie potrzebujemy tego droższego modelu, możemy skorzystać również tutaj na liście z GPT-3 i 5 Turbo. Wybierzmy model bez numerka, wtedy po aktualizacji przez OpenAI modelu będziemy zawsze korzystać z najnowszego modelu. Do tego przykładu wybieram GPT-4 Turbo. Następnie mamy tutaj do wykorzystania narzędzia. Functions to jest to, co wcześniej mówiliśmy, function calling. Jeżeli chcielibyśmy połączyć asystenta AI z zewnętrznymi serwisami naszymi, to tutaj należy taką funkcję dodać. W naszym przykładzie nie będzie to potrzebne, bo korzystamy z make.com. Następnie mamy code interpretera, czyli na przykład analizę danych, pisanie programu przez asystenta AI. W tym przypadku również tego nie potrzebujemy. Natomiast jeżeli chodzi o bazę wiedzy, tutaj, jeżeli to włączymy, możemy dodać różne pliki, które staną się podręczną bazą wiedzy naszego asystenta. Możemy tutaj dodać wszystko, listy produktów, możemy dodać opisy naszej branży, naszej firmy. Ja tutaj bazuję na asystencie, którego stworzyłem na potrzeby firmy CFO Pro, która zajmuje się finansami, dlatego ten asystent dostał do swojej bazy wiedzy ustawy o PIT, VAT, CIT w swoich najnowszych brzmieniach, tak aby napisane blog posty były zgodne z ustawą o rachunkowości i tak dalej, żeby nie pisał głupot. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o stworzenie tego asystenta. Możemy teraz kliknąć na test, to nas zabierze właściwie tylko i wyłącznie do tej pierwszej zakładki w Playgroundzie. Tutaj możemy pisać polecenie, możemy testować danych asystentów i zobaczyć, jaką odpowiedź uzyskamy. I zobaczmy, jak to działa. Testowo wpiszę: napisz plan blog posta o zaletach inwestowania w czasach kryzysu. Klikam Run i teraz asystent będzie pisał konspekt
blog posta o zaletach inwestowania w czasach kryzysu. I po chwili uzyskaliśmy plan naszego blog posta. Mamy 6 głównych punktów, zakończenie i taki wynik byłby wykorzystany przez kolejnego asystenta. Zwróćmy tutaj uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że w lewym górnym rogu mamy numer stworzonego asystenta. On już istnieje i jest przechowywany na serwerach OpenAI. Druga sprawa to jest thread, czyli wątek. Tutaj mamy numer identyfikacyjny wątku. W tym wątku będą przetrzymywane wszystkie wiadomości w naszym procesie tworzenia blog posta. Możemy na przykład zmienić asystenta już na copywritera, który ma zupełnie inny opis i tutaj jeżeli napiszemy napisz blog posta według planu powyżej, on to zrobi wykorzystując instrukcje, które są zupełnie inne, które napisaliśmy wcześniej. No dobrze, stworzyliśmy pierwszego asystenta. Należy stworzyć również pozostałych asystentów zgodnie z opisem w materiałach. A teraz przejdźmy do make.com i zacznijmy tworzyć proces. Tak więc tworzymy nowy scenariusz, klikamy na 3 kropeczki More i Import Blueprint. Klikamy Save i pojawi nam się kompletny scenariusz z wszystkimi krokami już zdefiniowanymi. To, co trzeba zrobić, to podpiąć swoje konto OpenAI i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nigdy jeszcze tego nie robiłeś, tutaj jest film z instrukcją, w jaki sposób pobrać swój klucz OpenAI i jak założyć konto na Make. Tak więc przykładowo klikamy w Outlinera, wybieramy nasze połączenie z OpenAI i potem pojawi nam się lista asystentów. Wybieramy odpowiedniego do danego kroku. W pierwszym kroku Thread ID zostawiamy puste. Potem mamy kolejny krok, Copywriter 1. Znowu wybieramy nasze połączenie i wybieramy odpowiedniego asystenta. Copywriter 1. Thread ID zostawiamy tak jak jest. Potem mamy część związaną z Google Docs. Tutaj zachowuję poszczególne elementy do Google Doca po to, żeby mieć później do nich dostęp. Możesz to zrobić podłączając swoje konto Google, albo możesz tego nie robić, po prostu kasując te moduły. Żeby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i Delete Module. Wtedy nie będą się zapisywały te rzeczy nigdzie. Możesz to pominąć i po prostu podłączyć swojego WordPressa albo jakiś inny moduł, jeżeli masz takie życzenie. I teraz a propos konfiguracji WordPressa. Make.com musi mieć dostęp do Twojego WordPressa, jeżeli tego używasz dla swojej witryny. Żeby to zrobić, trzeba na WordPressie zainstalować odpowiednią wtyczkę. Na stronie make.com znajdziemy instrukcję, w jaki sposób powinniśmy tą wtyczkę zainstalować. Link znajduje się w opisie filmu. Natomiast jest to w miarę proste. Musimy ze strony WordPressa pobrać tą wtyczkę, a następnie na naszym WordPressie ją zainstalować. Robimy to poprzez wejście we wtyczki, dodaj wtyczkę i wyślij wtyczkę na serwer. Wybieramy wtyczkę, która jest w opisie i klikamy zainstaluj. Potem po lewej stronie pojawi nam się zakładka Make i tutaj mamy pole API Key. Ten token będzie nam potrzebny do połączenia Make'a z WordPressem. Jest jeszcze jedno istotne ustawienie, żeby to wszystko działało. Musimy w menu ustawienia oraz bezpośrednie odnośniki musimy mieć ustawione cokolwiek innego w strukturach stałych odnośników niż prosty. Na przykład nazwa wpisu. Tylko wtedy API WordPressa będzie działało. Wracamy do Make'a, klikamy Create a Connection i tutaj, aby stworzyć połączenie, dajemy adres w takim formacie, a poniżej API Key klikamy Save. No dobrze, i teraz jak już skonfigurowaliśmy wszystkie moduły, możemy w tym pierwszym module Tools wpisać tytuł artykułu, który chcielibyśmy wygenerować i sprawdzić, jak to działa. Tak więc piszę nasz przykład, dlaczego warto inwestować w czasach kryzysu i klikam OK, a następnie klikam Run Once. I czekam, co się stanie i po jakim czasie. W 5 minutach mamy gotowy artykuł. Sprawdźmy, jak wygląda. Dlaczego warto inwestować w czasach kryzysu? Mamy artykuł w formie, która jest edytowalna i zobaczmy, mamy nawet podlinkowane artykuły inne z bloga CFO Pro do tego konkretnego artykułu. Tak więc działa, tutaj wymaga pewnego delikatnego czyszczenia z jakichś znaków, które nie są pożądane. No i można ten artykuł teraz
przejrzeć, dopisać coś od siebie, zweryfikować, czy on jest sensowny, czy też nie, tak żeby czytelnik tego artykułu wyciągnął z niego jak najwięcej wartości. Ten proces, który stworzyliśmy, można modyfikować oczywiście instrukcje asystentów pod swoje potrzeby. Jeżeli na przykład mamy sklep, powiedzmy, z grillami i chcielibyśmy pisać artykuły na temat grillów, testujemy te grille i nasze wnioski z testów chcielibyśmy po prostu opakować w ładne słownictwo, no to możemy ten proces zmodyfikować tak, żeby w tym pierwszym na przykład module dodać wnioski z tych testów i żeby na bazie tych wniosków po prostu napisać ładny artykuł. Tak możemy zrobić. Modyfikowanie tych instrukcji asystentów API wymaga trochę wiedzy, ale wystarczy unikać paru podstawowych błędów, dlatego następny film, jaki powinieneś obejrzeć, to właśnie ten, jakich podstawowych błędów unikać w rozmowie z czatem GPT.